Na facebookowej grupie bloga Programista na swoim często spotykam się z pytaniami odnośnie tego, który bank jest najlepszy dla branży IT. Dzisiaj opowiem o kredycie dla programisty, a w szczególności o takich aspektach jak minimalna długość prowadzenia działalności gospodarczej, zdolność kredytowa na ryczałcie, IP Box, działalność gospodarcza, a faktury w walucie obcej, umowa B2B i umowa zlecenie lub o dzieło. Ja nazywam się Bartosz Nowak i pomagam Wam ogarniać Wasze finanse. Kredyt hipoteczny dla programisty. W Polsce mamy coraz więcej dobrze zarabiających programistów, którzy jednak nadal muszą zderzać się z rzeczywistością, w której banki nie rozumieją działalności gospodarczej. Na szczęście powoli, ale zmiany idą w dobrą stronę i zwykle nie ma problemu z uzyskaniem kredytu przez przedsiębiorcę z sektora IT. Pozostaje jednak kwestia dopasowania najlepszego banku. Chcę podkreślić, że podejście poszczególnych banków może się zmieniać, więc to, co podaję dziś, za miesiąc może być już nieaktualne. Jeśli więc przymierzasz się do kredytu, to skonsultuj swoją sytuację z dobrym ekspertem kredytowym, a najlepiej zgłoś się bezpośrednio do nas. W opisie filmu znajdziesz formularz kontaktowy. Przeprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces kredytowy i pomożemy w uzyskaniu najlepszego dla Ciebie finansowania. A teraz przechodzimy do konkretów. Jak długo musisz prowadzić działalność? Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej to 12 miesięcy, choć niektóre banki wymagają 2 lat. Może się zdarzyć, że kredytodawca będzie chciał, abyś miał rozliczony PIT za cały rok obrachunkowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia i dopiero taki zamknięty rok zaakceptuje. Inne podejście może być w przypadku samozatrudnienia. Jeśli pracowałeś na umowę o pracę, zlecenie czy o dzieło i płynnie przeszedłeś na działalność, to możesz wnioskować o kredyt już po 6 lub nawet 3 miesiącach. Ważne jednak, by działalność była kontynuowana we współpracy z poprzednim pracodawcą lub przynajmniej w ramach tej samej branży. Programista na ryczałcie. Według powszechnej opinii banki nie lubią ryczałtu, bo nie widać, ile masz kosztów prowadzenia działalności. Nowy Ład spowodował jednak, że dobrze zarabiający przedsiębiorcy, tacy jak choćby programiści czy lekarze, zaczęli masowo przechodzić na ryczałt. Żeby nie tracić klientów, banki musiały dostosować swoje procedury. Problem z ryczałtem jest taki, że różnice w zdolnościach kredytowych w poszczególnych bankach mogą być olbrzymie. Część przyjmie ledwie 30% Twojego przychodu do zdolności, a inna aż 80%. Coraz częściej banki jednak uzależniają wysokość przyjętego dochodu od stawki opodatkowania. Inaczej będzie liczona zdolność dla branży budowlanej ze stawką 5,5% lub 8,5%, a inaczej dla lekarza czy programisty. Generalnie najlepiej liczony jest ryczałt w bankach PKO SA i Alior. I tak było od zawsze. W zależności od stawki podatkowej dobrze zdolność kredytowa wychodzi także w PKO BP, ING, mBanku czy Santanderze, w przypadku B2B, o czym mowa będzie później. Poniżej przykłady zdolności kredytowych singla przy różnych stawkach opodatkowania. Przyjąłem przychód roczny na poziomie 300 000 złotych. Przykładowo BNP Paribas przy takim przychodzie twierdzi, że zarabiasz 8750 zł miesięcznie, z kolei dla PKO BP Twój dochód to ponad 16 000. A to przekłada się na różnice w zdolnościach kredytowych sięgających nawet ponad 600 000 zł. IP Box. Tu sytuacja uległa zdecydowanej poprawie, bo jeszcze niedawno mało który bank uwzględnił IP Boxa, co drastycznie obniżało zdolność kredytową osób korzystających z ulgi. Teraz temat przejdzie praktycznie w każdym banku, tylko należy od razu opisać sytuację osobie procesującej, by weryfikacji dochodu nie skończył na drugiej stronie PIT-u. Ciekawostką jest fakt, że taki PKO BP nie wymaga nawet deklaracji podatkowej, a więc przyjmie to, co masz zapisane w Księdze Przychodów i Rozchodów, czyli popularnej KPI-RC. Działalność gospodarcza, a faktury w obcej walucie. Od razu mówię, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą za granicą, to żaden bank nie uwzględni Twojego dochodu. Skupmy się więc na sytuacji, że masz polski NIP, ale faktury wystawiasz w obcej walucie, np. w euro lub dolarze. Musimy rozgraniczyć dwie sytuacje. Pierwsza, rozliczasz działalność ryczałtem. Tutaj banki nie sprawdzają nawet, w jakiej walucie wystawiasz faktury, bo na ewidencji przychodów podsumowania miesięczne i tak masz w złotówkach. Druga, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. W tym przypadku część banków, która wymaga przedstawienia szczegółowej KPI-R za ostatni miesiąc, będzie widziała przeliczenia i może uznać Twój dochód jako przeważający w walucie obcej. Może być to przyczyną odmowy udzielenia kredytu w złotówkach. Podobnie w sytuacji, gdy masz konto walutowe w banku, który ma Ci udzielić kredytu i widzi, w jakiej walucie zarabiasz.
Chciałbym jednak podkreślić, że aktualnie zdecydowana większość banków nie ma problemów z przyjęciem takiego dochodu. Bądź co bądź, ostatecznie i tak dochód rozliczasz w złotówkach i w takiej walucie też płacisz podatki. Samozatrudnienie, czyli tak zwane B2B. Na początku filmu wspominałem o tym, że przy przejściu z umowy o pracę na działalność bank może uwzględnić Twój dochód nawet po 3 miesiącach. Różnice proceduralne możemy także zaobserwować w podejściu do liczenia samego dochodu z działalności gospodarczej. Standardowo u przedsiębiorców banki liczą zdolność na podstawie PIT-u oraz tegorocznych wyników Twojej działalności. W przypadku B2B kluczowymi dokumentami będą umowa z kontrahentem, by bank zobaczył wysokość ustalonego wynagrodzenia oraz czas obowiązywania umowy, wysokość wpływów na konto i ewentualnie dokumenty dochodowe firmy. Przykładem może być Santander, który generalnie przy liczeniu standardowym zdolności kredytowej nie wychodzi najlepiej przy ryczałcie, ale przy zmianie metodologii liczenia na B2B wychodzi zdecydowanie korzystniej. Poniżej przykład różnicy w zdolności kredytowej klienta rozliczającego się ryczałtem 12% przy przychodach miesięcznych na poziomie 25 tysięcy złotych. B2B zdolność 852 tysiące, ryczałt 660 tysięcy. Umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Wbrew powszechnie obowiązującym mitom, nie jest tak, że jeśli jesteś zatrudniony w ramach umowy zlecenie lub o dzieło, to nie masz szans na otrzymanie kredytu hipotecznego. Najczęściej bank wymaga, abyś dochód taki uzyskiwał od 12 miesięcy, a mBank czy Santander mogą go uwzględnić nawet po 6 miesiącach. Zdecydowanie sprawę ułatwi, jeśli wynagrodzenie dostajesz na konto, a nie gotówką i jest ono wypłacane regularnie, a nie raz na kilka miesięcy. Różnice w zdolnościach też mogą się od siebie znacznie różnić w poszczególnych bankach. Niektóre obetną Twój dochód o 30%, a inne wezmą to, co rzeczywiście wpływa Ci na konto. Tu zdecydowanie polecam mBank i Millennium, a w dalszej kolejności Santander. Dajcie znać w komentarzu, jeśli macie jakieś pytania dotyczące poruszonego dzisiaj tematu. Jeśli przymierzasz się do kredytu hipotecznego, to zapraszam do kontaktu. Pomożemy. Link do formularza znajdziesz w opisie filmu. Jeśli chcecie być na bieżąco ze światem kredytów, liczb i finansów, to zapraszam do śledzenia mojego bloga finansowyogar.pl i subskrybowania kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!